Idę sobie teraz połazić trochę, się przystosować, po to, żeby złapać trochę tego rytmu indyjskiego. Royal Enfield Bullet 350, bardzo powszechny model, ale to jest model aktualny, to nie jest nic, wiecie, starego czy jakiś zabytek. Angielska maszyna, dziś już indyjska. Cała produkcja przeniesiona tutaj właśnie do Indii. To chyba nikogo nie dziwi, bo w Europie się nic nie opłaca robić. Szanowni Państwo, tym motocyklowym wstępem rozmyślałem ogólnie o Royal Enfieldzie, żeby nabyć takową maszynę, ale się rozmyśliłem, jeżeli chodzi o tę markę. Słuchajcie, zaczynamy odcinek drugi. Jesteśmy w Bombaju. Tak jak wiecie, z odcinka pierwszego nie udało się znaleźć noclegu, więc pracuję nad tym, żeby znaleźć kolejny. Teraz atakuję tutaj. Saini Residence, więc zostawcie łapkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby to dobrze szło. Tutaj już widzę na robotę. Na robocie ktoś. Słuchajcie, hotel, masaż i jedzonko od razu. To się nazywa combo. Asekuracja. Ziomek mnie tu wysłał do tego hoteliku. No zobaczymy, co tutaj, wiecie, wy tego. Salam. Hello. Kurde. Ty. Ostro. Po 120, 140. Ja wiem, że to jest zaraz po wyciu, ale kierowniku to nie jest dużo. Ale nie na Indię. Uwierzcie mi na słowo, to nie jest cena indyjska. Nie, w żadnym wypadku. Coś tutaj nie gra. W internecie te ceny są takie, wiecie, przyzwoite. 50, 60, 70, ale jak przychodzisz z buta, to mówią, że nie, już jest zamknięta rezerwacja przez online. Dziwne. Ale to już nie pierwszy raz takie zagrywki były. Kurde, męczące to jest. Patrzcie, tutaj trafiłem. Nie pytajcie mnie, gdzie to. Teraz idę jakiś przeatakować hostel. Maple, coś tam. To chyba... Nie, to nie tu. Holender. A może i tutaj? Tutaj mój kolega Namin. Ależ zobaczcie, na jaką miejscówę trafiłem. Ale to nie są Hindusi, to są bardziej, powiedziałbym, jacyś europejskie zdjęcia, foty z takim barem. Hostel. To jest hostel, ale klimatyzacja tam niby działa. O, zobaczcie, tutaj jeszcze za czasów, kiedy Indie były pod władaniem Wielkiej Brytanii. Ale hostel bardzo ładny. Bardzo ładnie, czysto. No zobaczymy, bo mają problemy z przyjęciem obcokrajowca. Zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, miejscówka znaleziona. Patrzcie na to. Nawet oko Wielkiego Brata patrzy. Widzicie? Hostelu. Nic innego już nie mogłem znaleźć. Takie zmęczenie mnie dopadło, że muszę pospać. Co to za miejscówka, człowieku? Sam nie wiem. Tak to wygląda mniej więcej. Taka komnata. Zobaczcie, tutaj można pozamawiać rzeczy. Chicken noodle, biryani. Brother, where I can order chicken biryani? Here. In downstairs. Okay. I will do. After. I go to the city, change money. Kurde, myślałem, że już ciemno. Tutaj jakaś impreza jest. Ja pierdzielę. Temu tak dudni. A, to tutaj jest impreza, kurde.
Powiem wam, że spałem 5 godzin, tak mnie zmiotło z planszy. Po prostu byłem tak zmęczony. No dzisiaj za wiele już nie nagram. Idę zjeść coś na miasto. Powiem wam, że idealna pogoda. Styczeń na Indię zarąbisty. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Indiach. To nie był styczeń, to był chyba kwiecień albo czerwiec. Jakie tu było piekło. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Tutaj już jestem zapoznany z tym ziomkiem od Szlabano, więc jest dobrze. Idę. Tutaj naprzeciwko niby serwują biryani, ale weź przejdź. Powiem wam, że naprawdę myślałem, że te 8 godzin lotu i ten cały proces przedarcia się tutaj będzie łatwiejszy, no i mniej wyczerpujący, a jednak nie ma bata. Było bardzo wyczerpująco. O, spróbujmy tu. Proszę. Restaurant naprzeciwko tego, mojej tutaj noclegowni. No inaczej tego nie trzeba nazwać, jak w kurniku śpimy. Zobaczcie, teraz ja wam przetłumaczę jedzenie. Tutaj kolega mi wytłumaczył. Baranina z kurczakiem. Tutaj baranina z kurczakiem, z ryżem. 180. To kosztuje jakieś 8 zł, niecałe. 8 zł to jest bardzo dobra cena za obiad. O, i tu mi te ceny leżą. I to już mi tutaj leży. To nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Rowery w Indiach. Najważniejsze. Najważniejszy jest rower i najważniejszy jest motocykl. Dlaczego? Bo jednym i drugim można tanio dojechać. Rozumiecie, jak społeczeństwo nie jest bogate, no to musi inwestować w rzeczy, które są ekonomiczne w eksploatacji. Tutaj mamy Herkulesa. To już jest rower, powiedziałbym, z wyższej półki. Zobaczcie, jaki bagażnik. Wyłącznie z pułapką na myszy i szczury. Nie no, żartuję sobie, ale zawsze śmieszne jest, ta stopka jest śmieszna. Taka, nie wiem skąd to przyszło, chyba angielska, no bo skąd oni by to wymyślili? Zobaczcie, jaki skomplikowany skomplikowany mechanizm. Zamiast jedną stopkę tutaj na boku, to taki mechanizm właśnie. Piękne jedzonko, biryani. Yeah. Thank you, brother. No dobrze, no. To jest biryani mix. I teraz tylko biryani to jest chicken i mutton, trochę jajka, można zobaczyć. No zobaczymy, żeby tylko nie piekło. Nie spicy. No może trochę. O kurde. Myślałem, że not spicy. Jest jakiś sosik, pewnie spicy. Przetestuję, no. Będzie piekło 17 razy? No to będzie piekło. Oni już wiedzą, że turystom się takich rzeczy nie daje. No to jest spicy. Ta porcja i jeszcze tutaj ziomek całej nie wyrzucił. 8 zł. W końcu jestem w raju. Smacznego. Zobaczcie, warzywka są, ryż jest, wszystko jest. Ty jajca jak berety. Ja zamówiłem z kurczakiem i z wołowiną, a dostałem z krewetkami. Można? Jak widać, można. Ciekawe, skąd taka pomyłka. Ciekawe. Jeśli można użyć sformułowania obżarłem się, to się obżarłem po korek. Oj, nie pamiętam, kiedy ja się ostatnio w podróży, zwłaszcza po Afryce, tak bym obżarł. Trochę nawet za dużo. Tak mi się wydaje, że za dużo. Ale dobrze, dobrze. To mi nie zaszkodzi. Tylko są dwa uda. Albo rozsadzi, albo nie rozsadzi. No nie wiadomo, no jutro będzie wiadomo. Tutaj to wszystko działa bardzo szybko. Więc jeżeli to nie jest, że tak powiem, dostosowane do mojego... Ale przystanek, kurde, wkomponowany w chodnik, ty. Jeżeli to nie jest dostosowane do mojej flory, to mnie rozwali moment. Pan tutaj kanapki z jajkiem robi. Z jajkiem, zobaczcie. To nie jest takie oczywiste. Mówimy tutaj o Hindusach, prawda? No ale Hindusi to jest biryani. Hindusi coraz częściej jedzą
szanowni państwo, jajka, produkty pochodzenia zwierzęcego. O, czekaj, przeskoczę, tu nie przeskoczę. Widzę, że coś kolego tutaj jakiś niedostosowany jesteś do tego. O, jakie pantofle można kupić. Widzicie? Bata. Ty, może ja bym te kupił, japonki, żeby grzyba nie złapać, bo zapomniałem japonek. But my backpack small. Small backpack. Fajny, very nice. Orto Plus. Ale duże, kurde. Tutaj jeszcze kolega ma. Też, kurde, ciężkie takie. Nie zgnieciesz, nic nie zrobisz. Nic. Okej. To be. Thank you. Czekajcie. Szukam takiej chińszczyzny. Takiej, wiecie, takiej pianki, po prostu pianki, którą będzie można zgnieść w plecak. O! Znieść w plecak i wsadzić do plecaka, żeby się, wiecie, no, transportowały. Koper. Miedziane naczynia i te naczynia nadają wodzie minerałów. O tym czytałem, może ktoś z was coś więcej może powiedzieć. Tutaj jest tak zwany sklep ze wszystkim. Namaste. O, tutaj zobaczcie. Kubeczki miedziane. To jest z miedzi, ponoć zdrowotne. Copper Cup. Tutaj zobaczcie. 390. No i z takiego ponoć właśnie dobrze pić. Ale jak rozpoznać, czy to jest, wiecie, czy to jest miedź, czy to nie jest miedź? Ciężko powiedzieć. Wychodzi cena 32 zł. Nie, co ja gadam? 16 zł. Źle przeliczę, 16. Okej, thank you. Tutaj szeryf sprzedaje owoce. Ty, jak oni tych owoców nie sprzedadzą? Bo nie sprzedadzą, no nie ma bata. No nie sprzeda przez cały dzień. No to co, później wyrzuca. No bo no nie ma bata, że sprzeda wszystko. Zobacz, ten za nawasami. Sprzeda? No nie sprzeda. Człowieku, żebyś ich chciał, to nie ma opcji. Zobacz, jak wykrojone ananasy. Widziałeś? Na kawałeczki nawet. Ale ziomek brudnymi łapskami to robi, więc ja nie polecam. Bo tak zwane strakando na 100%. Robotę szukacie? Tutaj do krykieta, tutaj coś tam. Jak coś, to patrzcie uważnie, to wam robotę znajdę w Indiach, w Mumbaiu. Zobaczcie, jak to jest pomieszane, ta architektura stara z tą nowoczesną. Jak to wszystko jest wkomponowane, żeby się kleiło. Kleiło na zasadzie, żeby było, nie? Bo to się nie klei wizerunkowo. Co tutaj? Kurczę, powiem wam, że idę sobie teraz połazić trochę, się przystosować po to, żeby złapać trochę tego rytmu indyjskiego. Patrzcie na to. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 czarin. Bardzo terytorialne. Jak w nocy bym szedł chodnikiem i by mnie zobaczyły, wystarczyłoby tylko, że jedna by się aktywowała. Jak cholera. Hello, hello, namaste. Jedna by się aktywowała, wszystkie by na mnie poszły. Powiem wam, że możecie się śmiać i mówić, że ja troszkę jestem nadwrażliwy w tym temacie. Ale jak jest się na miejscu i wiesz, że takie ugryzienie, bo tych psów nikt nie szczepi, może grozić, moi drodzy, wścieklizną, no to myślisz 15 razy bardziej o tym, co jest wokół ciebie. Naprawdę. A co tu sprzedaje? Co tu sprzedaje? A, daktyle suszone. Ja nie biorę. Styczeń, luty, w lutym będzie Ramadan. To wiecie, to będą szły. Ale zobaczcie, że jest dużo muzułmanów. Taka dzielnica. Ja to ich wyczuwam z kilometra. Bo my to mamy jakieś, że tak powiem, już koneksje, że my siebie po prostu czujemy. Tutaj troszkę takiej architektury kolonialnej jeszcze. Że przebiegam, ale było blisko, mordo. Słuchajcie, zobaczcie na to. To jest pozostałość pokolonialna, pozostałość chrześcijańska. Niepokalane poczęcie
1904. Zobaczcie, to jest symbol chrześcijański, który został tutaj postawiony przez jakąś wspólnotę chrześcijańską, która z kolei pozostała jeszcze właśnie po Brytyjczykach. Więc widzicie, jaką tutaj mamy mieszankę. Mamy hinduizm, buddyzm, mamy chrześcijaństwo, mamy islam, ale mieszanka. I zobaczcie, że ten monument, ten pomnik, ten krzyż naocznie wyrażający chrześcijaństwo, on dalej tutaj sobie stoi spokojnie. Na ulicy w tak eksponowanym miejscu. Nikt go jeszcze, wiecie, nie, że tak powiem, nie przetrącił od ponad 100 lat. O, przysmaki. Ty, zobacz, komary. O, śmiecia złapałem. Widzieliście? Malaryczny. Tutaj malarię można złapać. Herbata z miętą, standard. Lasy, też standard tutaj na ulicach, ale trzeba uważać. Jak kupisz lasy od kogoś, kto nie myje rąk, to będziesz mieć taką srakę, że później będziesz lassem po prostu, lasso z ciebie będzie. Namaste, że lasso będzie z ciebie wychodzić. Lepiej uważaj, mordo. Kolejny monument, kolejny chrześcijański. To jesteśmy na dzielni chrześcijańskiej. Na to by wyglądało. Ale zobaczcie, to jest piękne, że Hindusi, pomimo takiej, że tak powiem, zamkniętej struktury, wciąż są bardzo, wiecie, bardzo otwarci na inne. Ja tutaj idę, uśmiechają się, nikt nie jest agresywny, co jest ciekawym zjawiskiem, bo z reguły, kiedy jest bardzo dużo ludzi, kiedy jest ta nadwyżka, że tak powiem, na kilometr kwadratowy, to z reguły ci ludzie, namaste, to z reguły ci ludzie są po prostu agresywni niekiedy. A tutaj luz, blues i tango. Patrzcie na to, no syf w Indiach to jest standard. Tutaj jest pulpetina, a tutaj takiego szczura jak moja łapa widziałem. Pulpetina się przyczaiła. Ty, gdzie on jest? Gdzieś się skitrał. Indie pełną gębą. O, już sandał w gówno wlazł? Fu. Dajcie znać, jak kamera sobie radzi w takim słabym oświetleniu. No wygląda, że to jest chyba całkiem spoko, co? W ogóle gdzie oni tak pędzą? Zobaczcie, po drugiej stronie ulicy biuro kampanii wyborczej. Jakiś lokalny ziomek, opozycjonista, próbuje swoich sił, żeby wpakować się do indyjskiego rządu. Bo jak już się wpakuje do indyjskiego rządu, no to życie będzie ustawione. O to w tym wszystkim chodzi. Ludzie w polityce, zwłaszcza w takich krajach jak Indie przeludnione, mają zawsze bardzo wysoki status. To jest ktoś, wiesz, polityk, doktor, profesor. To jest zawsze ktoś, kto będzie żył z reguły na poziomie. Proszę zobaczyć, tutaj koleżka sprzedaje damskie ubrania dla sekcji kobiet. Będzie może to ciekawe. Tutaj takie wyszywane hafty. Nie no, to jest wyszywane takie. Ciekawe, bardzo ładne. Bardzo ładnie. Tutaj ktoś kepsa kręci, torciki. Patrz, one ładnie wyglądają. 360 to jest 16 zł za taki tort. O, a ten za 12 zł z Oreo. 12 zł. Co to są w ogóle za ceny, ty? Jakiś lecisz 6,5 tysiąca kilometrów od domu i ceny się robią jakoś dziwnie, tam nie wiem, 5 razy taniej. Namaste. A uwaga, szwagier, uważaj. Jak ta kamera działa, to ja baciuszką jestem. Namaste. Kurczę, chodzę cały czas prawą stroną, a to nie tutaj. Tutaj trzeba lewą chodzić. Słuchajcie, kurczę, śmieszne, nie śmieszne. Komary tną, ale są takie malutkie,
że ich kompletnie nie widać, ale tną. Już nie jeden przyciął. Skubaniec. Kwiaty służą do codziennych rytuałów, do modlitw, kładzie się je, ofiaruje się je bóstwom. Namaste. Tutaj pan właśnie robi takie wianuszki. Można zawiesić taki wieniec. Kurde, robota trudna. Bardzo delikatne ręce trzeba mieć, żeby takie coś zrobić. Namaste. Inaczej to wiecie, to nie przejdzie. Lokalna mumbajska straż pożarna. Uśmiech. What's your name? My name is Rajkumar Misra. Mahmar Musran. Misra. Nice to meet you. Kolegę mamy. Słuchajcie, bardzo sympatyczni. Ojejku, już powiem wam szczerze, że nie pamiętam takiej otwartości, takiej naprawdę, taka realna empatia bije od tych ludzi. Pomimo, że ich jest tak dużo, że oni się tak, wydaje mi się, że denerwują się na każdym kroku. Tak wewnętrznie, ale trochę inaczej w sumie niż Europejczycy. Nie ma takiej agresji w tym wszystkim. No, proszę bardzo. Orapa. Tutaj chłopaki smażą. With potato. Potato. Właśnie. I tutaj na oleju. Merci, thank you. Wchodzimy teraz na aspekty 18+, czyli alkohol. Alkohol się pije. Pije się. I tu można kupić jakiś rum w sklepie. I po lewej można kupić. Wszystko dla ludzi. Tutaj pan naprawia. Chciałem zamek zrobić sobie w Polsce, ale pomyślałem, nie, w Indiach będzie szybciej. A guzik, prawda, to nie będzie szybciej. Tylko tak mi się wydawało. Namaste. To jest betel. Słuchajcie, to jest używka. Tabako. Orzechy betelowe. Tak jest. To jest ichniejsza używka. Zobaczcie, jak fajnie tutaj tego. Ładnie, higienicznie to wyglądało. No to jest ichniejsza używka. Jeszcze tego spróbujemy, ale to już na innym odcinku. Nie będę dzisiaj świeżo po przyjeździe próbował, bo to może po prostu rozwalić kichy. Zobacz. Szefu tutaj normalnie strzyże. Możesz przyjść się ostrzyc. Cały zakład. Przychodzisz, idziesz do krawca, kupujesz owoce, warzywa i idziesz 2 kroki dalej, kupujesz sobie naczynia miedziane, później idziesz sobie do fryzjera i powiem ci, w pół kilometra ogarniesz wszystko, czego potrzebujesz. Zobaczcie, jakie barbecue kolorowe. Przyznam szczerze, że ja już, powiem wam, dostaję takiego migotania na oczach. Przyprawy jakieś. Mango. To są pikle. To są pikle, ale to mango piklowane. W sensie nieźle, w słoiczkach. Zobaczcie, cytryny. Słodkie cytryny. Mix pikli. Kiszonki. Woda dla każdego. Każdy może się napić. Biegunka murowana. 100%. Nawet mogę się z wami założyć, że po wypiciu 2 kubeczków takiej wody to byście mieli przeboje. 1, 2, 3. Szanowni Państwo, przyznam szczerze, że czas skończyć odcinek. Idę spać, po prostu idę spać, żeby jutro wstać i zabrać was do Bombaju. Nie sądziłem, że zrobię taki odcinek na wieczór, ale jak wyszedłem, to musiałem po prostu, wiecie, zostawić te emocje na nagraniu, bo gdybym tego nie zrobił, to niestety już te emocje byłyby zupełnie inne. Więc postanowiłem, że zrobię taki właśnie odcinek. Proszę, zrobię taki odcinek, żeby jeszcze można było na świeżo, że tak powiem, to wszystko poczuć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wędrówkę po Indiach, po Bombaju, takim wieczornym klimatem. Mam nadzieję, że obraz jest całkiem spoko w takich niedokazujących warunkach, w sensie niedostatecznych warunkach oświetleniowych. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek
dalej, żeby się to niosło. Komentarz też oczywiście mile widziany. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Tutaj ze swoimi aktorami. Ale tutaj jest ludzi, ja Cię kręcę. Ostro. Mam wrażenie, że jakbym odwrócił się na 5 minut od kamery, to już ona byłaby, wiecie gdzie? W New Delhi. Tam 1000 km dalej, albo i więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia. Czołem. Czekajcie na odcinek 3 ze zwiedzania Bombaju, bo teraz jesteśmy troszkę, powiedziałbym tak, na obrzeżach. Może nie na obrzeżach, ale dalej od centrum, o tak. Dziękuję. Pozdrawiam.